Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję mini komputera Minix Neo Z350 i ten sprzęt możecie kupić w serwisie geekbuying.pl. Linki macie w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Oto Minix Neo Z350, czyli mini PC z zainstalowanym Windowsem 11 Pro. Jest to kieszonkowy komputer pozbawiony jakichkolwiek wiatraków, wentylatorów, czyli taki całkowicie bezgłośny. I ja do testów otrzymałem go z serwisu Geekbuying, dlatego też link do niego możecie znaleźć w opisie filmu, sprawdzić ile on kosztuje. No jak widzimy tutaj po kolorystyce mamy komputer na Intelu, dokładnie jest to Intel Core i3 N350. Tak więc nie jest to jakiś potwór wydajności, ale tutaj chodzi przede wszystkim o przenośność i taką wielozadaniowość. Czy da się pograć w jakieś gry? No oczywiście też sprawdzę. Powiem Wam, że ten komputer, to opakowanie jest naprawdę ciężkie. Miałem już w testach mini PC-ta, był dużo lżejszy niż to, co jest w środku. A dlaczego tak jest, zaraz Wam pokażę. Natomiast na tyle opakowania mamy wszystkie specyfikacje. Taktowanie procesora to 3,9 GHz. Grafika oczywiście jest zintegrowana, czyli Intel Ultra HD Graphics. Mamy 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. Jeden dodatkowy slot mamy wolny, możemy sobie rozszerzyć do 32 GB. Dysk to oczywiście SSD typu M2, 512 GB. Prędkość jego też sobie sprawdzimy. Mamy miejsce na dodatkowy dysk. Mamy slot na kartę pamięci. Jest złącze internetowe Ethernet RJ45 o przepustowości do 2,5 gigabita. Mamy oczywiście dwupasmowe Wi-Fi i Bluetooth wersji 5.2, Windows 11 Pro. No a złącza to już sobie zobaczymy w praktyce. Natomiast mamy tutaj oznaczenie 4K i 60 Hz, tak więc możemy spodziewać się transmisji sygnałów w tej właśnie jakości, w tej ilości klatek. Odpakowujemy i pierwsze co widzimy to jest instrukcja. Mamy składowe zestawu, opisane w kilku językach. Niestety nie w języku polskim. Sam komputer trochę waży, zaraz go zważymy. Natomiast w zestawie mamy jeszcze kilka gadżetów, czyli chociażby element montażowy wykonany z metalu. I mamy też tutaj zasobniczek. Nie poskąpiono w zestawie kabla HDMI, ładowarka. I mamy kilka wariantów wtyczek, ponieważ jest wtyczka brytyjska, amerykańska i europejska. I po prostu sobie zakładamy taką, jak jest potrzebna. Więc mamy przy okazji taki adapter podróżny. Bardzo fajna rzecz. Mamy jeszcze anteny wzmacniające do Wi-Fi, które można sobie dokręcić, żeby mieć lepszy zasięg. Mamy tasiemki z rzepem do spięcia kabli. I mamy śrubeczki montażowe do tego metalowego elementu. I długość kabla od zasilacza to 1,50 m, a kabel HDMI jest metrowy. No i antenki do przykręcenia do komputera, które możemy sobie tutaj oczywiście wygiąć. No i sam komputer, który jest dość masywny. A dlaczego tak? Ponieważ obudowa jest jednocześnie radiatorem. Dlatego tutaj cały korpus wykonany jest po prostu z metalu i z tego powodu też ten komputerek jest cięższy niż niektóre tego typu konstrukcje, ponieważ dla przykładu testowany kiedyś komputer Bemax, również z serwisu Geekbuying, waży niecałe 300 gramów, bo 296. Też jest to fajny komputer z Windowsem na i5. Była recenzja, też macie link do serwisu Geekbuying, a ten komputer waży 879, 880, więc różnica jest naprawdę spora, więc jest dość ciężki. I patrząc po kolei od frontu, mamy logo Minix, są naklejone uwagi, mamy model i logo systemu chłodzenia 0 dB, reset z przodu. Odwracając widzimy już szereg gniazd. Mamy zasilacz 2 razy USB 2.0. Mamy także gniazdo LAN 2 razy HDMI. Odwracamy i mamy miejsce na przykręcenie tych dwóch anten wzmacniających i na przeciwległej ściance włącznik, dioda, gniazdo słuchawkowe, dwa porty USB, tym razem 3.0. Jest też port USB typu C, więc bardzo fajnie trzyma transmisję obrazu. Oczywiście sprawdzę. No i mamy czytnik kart microSD. A od spodu wygląda to tak. Mamy 4 gumowe elementy i śruby. I tutaj właśnie możemy sobie użyć tego elementu, żeby gdzieś ten komputer na przykład sobie zawiesić. A teraz wrażenia z testów.
Pierwsza rzecz, USB typu C. Czy przesyła obraz? No niestety u mnie nie udało się przesłać obrazu tym właśnie gniazdem, natomiast można z niego skorzystać do ładowania i do transferu danych. Ale mamy 2 razy HDMI, dzięki czemu jednocześnie możemy podłączyć 2 monitory, co może usprawnić pracę. Oczywiście monitory mogą być połączone ze sobą, czyli mamy rozszerzony pulpit, albo możemy zrobić sobie duplikat. Jak z tego skorzystacie, to już jest tutaj sprawa indywidualna. Jeśli chodzi o Wi-Fi, to sprawdza się całkiem dobrze. Download uzyskałem na poziomie ponad 300 MB, a upload prawie 300. Jest ok, jeśli chodzi o Wi-Fi. Po przewodzie było jeszcze szybciej. Duża ilość gniazd umożliwia podłączenie naprawdę sporej ilości urządzeń. Na pewno przydają się 4 porty USB i do tego jeszcze USB typu C. Anteny faktycznie wzmacniają siłę sygnału i to jest ok. Co do wydajności graficznej, no to tutaj muszę powiedzieć szczerze, że ona praktycznie nie istnieje. Ponieważ co prawda w Dead Cells udało się pograć, natomiast chociażby tak stara gra jak Quake 4 działała tak sobie przy rozdzielczości HD i średnich ustawieniach. Jeśli włączyłem wyższą rozdzielczość i wyższą ilość detali, to już zwyczajnie nie dało się grać. Jeśli chodzi o gry i wykorzystanie tutaj potencjału karty graficznej, która jest integrowana z procesorem i ma niewiele pamięci, no to dużo nie podziałamy. Obejść możemy to w taki sposób, że chociażby korzystając z abonamentów w stylu Game Passa, możemy pograć w chmurze, nawet w nowości. Do tego wystarczy właśnie komputer z Windowsem i stabilne połączenie internetowe plus gamepad. Dzięki temu możemy zagrać nawet w najnowsze tytuły. Obraz będzie streamowany, ale wtedy podzespoły komputera po prostu nie są istotne. Jakość dźwięku jest ok, karta dźwiękowa jest po prostu przyzwoita, a zastosowany tutaj procesor Core i3 N355 o taktowaniu do 3,9 GHz jest całkiem ok, ponieważ ma on 8 rdzeni i 8 wątków. Natomiast jako, że jest to wersja mobilna, no to moc bazowa ograniczona jest do 15 W. Dlatego sam procesor co prawda ma lepszą wydajność niż układ graficzny i wystarczy do multimediów, czyli do przeglądania internetu, do oglądania filmów, czy do grania w proste, mniej wymagające gry, ewentualnie do jakiejś aplikacji, które nie wymagają mocy obliczeniowej karty graficznej i wystarczy im tego typu procesor. Czyli takie małe centrum multimedialne mamy zawsze pod ręką. Natomiast trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. System chłodzenia 0 dB faktycznie jest bezgłośny, komputer nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, ale komputer pracujący dłuższy okres czasu potrafi się niesamowicie nagrzewać. Tak jak standardowo przy pulpicie jest on delikatnie ciepły, to przy dłuższym obciążeniu musimy naprawdę uważać, dotykając obudowy, która jest nagrzana do kilkudziesięciu stopni, ponieważ sam dysk twardy potrafi nagrzać się do ponad 72 stopni, tyle pokazał mi benchmark. Temperatura procesora również potrafiła przekroczyć 70 stopni. A jako, że nie mamy żadnych wentylatorów, no to dopiero komputer się schłodzi tak naprawdę, jeśli zmniejszymy obciążenie lub go po prostu wyłączymy. Natomiast to stygnięcie też troszeczkę trwało. Trzeba było czekać przynajmniej kilkanaście minut, żeby ten komputer dało się wziąć do ręki, ponieważ grzeje się również spód, a także chociażby nagrzewają się dość mocno wsadzone do środka wtyczki USB czy bezprzewodowe dongle. Tak więc ja tutaj zdecydowanie jestem fanem klasycznego chłodzenia. Wolałbym chyba, żeby ten mini komputerek był minimalnie słyszalny, ale miał we wnętrzu klasyczny wentylator. Bo tak trzeba uważać. Jest i dużo cięższy niż podobne konstrukcje z wentylatorem, a także trzeba uważać, żeby po prostu się nie oparzyć, bo budowa jest bardzo gorąca. Podsumowując, komputer niewielki, ale z całkiem sporymi możliwościami. Faktycznie jest bezgłośny, a jak na takie maleństwo dość masywny. Co do podzespołów, nie jest to jakiś potwór wydajności, ale do pogrania w mniej wymagające gry jeszcze się nada, natomiast jest to świetny komputer multimedialny, czyli chociażby do przeglądania internetu, do oglądania filmów, a z racji tego, że chociażby nie pozwala zagrać w najnowsze gry z uwagi na brak dedykowanej karty graficznej, jest to także fajny komputer do chociażby emulatorów starszych konsol czy komputerów, albo po prostu do Game Passa, dzięki czemu możecie pograć w najnowsze gry poprzez usługę grania w chmurze. Natomiast takich mini PC-ów w serwisie Geekbuying znajdziecie więcej, są różne marki, różne konfiguracje i różne ceny. Tak więc zapraszam do sprawdzenia, linki są w opisie filmu.
Jeśli byście chcieli mnie wspomóc, to będzie mi bardzo miło. Co zrobić? Wystarczy zostawić łapkę w górę. Możecie też udostępnić film, czy napisać komentarz. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.